Wyspy Kanaryjskie i najbardziej wulkaniczna wyspa, czyli Lanzarote. Lot samolotem z Wielkiej Brytanii to tylko 4 godziny i bardzo dobra cena, bo zaledwie 80 funtów w obie strony z bagażem podręcznym, także zaraz zaczynamy moją wycieczkę, a spędzę tutaj około tydzień czasu. I już widoki, które widziałem po drodze z lotniska, po prostu niesamowite. Wszędzie wulkaniczny pył, ogromne palmy i niesamowicie wielkie kaktusy. No dobra, zaczynamy. A tak w ogóle to jestem w stolicy wyspy, czyli Arrecife, takie białe miasteczko, same białe domy, palmy. Tutaj oczywiście jest za mną już piaszczysta plaża, piękna piaszczysta plaża, jest morze, a w sumie to ocean. Są także palmy, no, wszędzie są białe domy. I cóż jeszcze mogę powiedzieć, że znalazłem swój hostel. To jest taki hostel w stylu południowoamerykańskim chyba. Mały, ciasny, kolorowy. Jest trochę pokoju, w którym są grupowe łóżka. Na szczęście mój pokój jest tylko pojedynczy, ale bez łazienki. Za to rano jest wliczone śniadanie. Dobra, teraz pójdziemy do centrum tak zwanego. A tutaj już marina nocą. Pięknie odbijające się światła na wodzie. Żaglówki, jachty. No cóż, zachód słońca był, uciekł, ale i tak widok jest nieziemski. Mimo wszystko i tak go Wam pokażę jeszcze jutro za dnia. To rzecz jasna lawa wulkaniczna, zaschnięta lawa wulkaniczna. A tam już przed nami, dokładnie gdzieś tam, toczy się życie towarzyskie. Ale powiem Wam, że no nie ma za dużo ludzi. W samolocie były także wolne miejsca. Ja miałem miejsce przy oknie wylosowane, ale obok mnie były dwa wolne siedzenia, także no, miejsce jakoś nie jest szczególnie oblegane turystycznie i w sumie to dobrze. No cóż, w takim razie widzimy się jutro, bo już się zrobiło ciemno. No, może tutaj trochę więcej osób siedzi. Dobra. Pogoda dzisiaj, jak widać, nie rozpieszcza od rana. Jest tak pochmurnie, ale za to duszno. Ma być 25 stopni. No i ma wiać przez cały mój pobyt tutaj, ma wiać na Lanzarote, także... A tutaj jest mój hostel, ale nie będę Wam pokazywał. Jest kuchnia, ale tego hostelu ludziom w średnim wieku to nie polecam. Ja w sumie lubię hardcore, ale dla Was to raczej nie jest odpowiednie miejsce. O, a tutaj już jest miejsce dla Was, czyli 5-gwiazdkowy Grand Hotel i Spa. Także polecam to miejsce i tutaj na pewno zamelduję się następnym razem. Jest to zarazem najwyższy budynek na całej wyspie, a także, jak mniemam, najdroższy nocleg. A z tej strony już pokazywano Wam wcześniej wczoraj Playa de Reducto. I gdzieś tam na horyzoncie już widać wulkany, ponieważ przejaśnia się. Pod moimi nogami kamienie wulkaniczne. No i nie będę ukrywał, że jednak brakuje słońca. Brakuje słońca, ponieważ słońce tutaj wszystko by wyglądało już zupełnie inaczej. Piękna woda, złoty piasek, ale może się przyjaśni. Tam właśnie gdzieś już powoli się przebija słońce przez chmury. Joga na plaży, a ja czekam na słońce, które zaraz ma podobno wyjść. Tak mówił ratownik przez megafon. Przed chwilą pierwsze promienie słońca, a po tej stronie już wrak starego statku Barco de Madera. Niewiele z niego pozostało. Sam kadłub. No i nie uwierzycie, ale taka pogoda jest na Lanzarote w lipcu. Jest sam początek lipca, a dokładnie drugi. I kurczę, w ogóle nie ma słońca. Same chmury. Wszystkie Wyspy Kanaryjskie są pokryte chmurami. A szkoda, ponieważ słońce, to kolor wody byłby tutaj oszałamiający. A daleko na horyzoncie przepiękny widok. Jest plaża z przodu, domy i daleko w oddali ogromne góry, czy raczej może wulkany. A przede mną już niesamowite miejsce, Islota de Fermina. Byłem tutaj parę minut temu, ale właśnie wyszło słońce i teraz wszystko od razu widać lepiej. Jest to turkusowa woda w białych basenach. No tutaj pływać nie można, ale wygląda to wprost niesamowicie. Ten miks kolorów, czyli biały i niebieski, coś wspaniałego. A tutaj jeszcze czarny piasek wulkaniczny. Czarny piasek wulkaniczny i białe baseny z turkusową wodą. No po prostu mistrzostwo, moi drodzy. Niesamowity widok. Są także sukulenty, ale w tym miejscu są bardzo małe. Ogromne były koło lotniska i mam nadzieję, że jeszcze takie spotkam na tym wjeździe. No, tymczasem tutaj wciąż się zachwycam tym miejscem. Jest po prostu wspaniałe, cudowne i robi wrażenie.
ta piękna niebieska woda i białe betonowe baseny. Są także małe wyspy z palmami. No wspaniały widok. Uwierzcie mi, że tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć. Czekałem na słońce i jest. Teraz właśnie to nagrywam drugi raz, żeby wam pokazać całe piękno tego miejsca. Piękne, sztuczne baseny. I tylko szkoda, że właśnie tutaj nie można pływać. Przynajmniej teraz. A to już bardzo ciekawa ścieżka do latarni morskiej. I wszystkie te półokrągłe bokce są wykonane ze skały wulkanicznej. A latarnia jest już tutaj właśnie teraz przede mną. Chodźmy. A to wszystko tutaj z wulkanu. I czarny piasek. Jest i latarnia. Ale strasznie mała jest w rzeczywistości. Myślałem, że jest duża. A to już widok na Arrecife od strony morza. Właśnie z tego miejsca, w którym jestem. Czyli latarnia oraz turkosowe baseny. I największy hotel w mieście, Grand Hotel. To trochę wygląda jak Pamukkale, ale Pamukkale w Turcji to nie jest. Jesteśmy na Wyspach Kanaryjskich. I powiem wam, że warto było czekać te parę minut, aż wyjdzie słońce, ponieważ dopiero teraz poczułem piękno tego miejsca. Pomnik wulkaniczny, fragment promenady, a także już z tej strony zamek San Gabriel, który bronił miasta przed najazdem piratów. Lanzarote zostało odkryte w XIV wieku i od tamtej pory właśnie było często najeżdżane przez piratów, ale także wyspę trawiły susza oraz emigracja. Ludzie stąd po prostu uciekali. A emigracja była spowodowana erupcjami wulkanicznymi, zwłaszcza te w XVIII wieku. One ukształtowały wyspę. Tymczasem to już stary most kamienny, ogromna brama z kulami u góry. I to jest jeden z dwóch mostów, które prowadzą do zamku San Gabriel. I już w słońcu jest od razu lepiej. To widać gołym okiem. Zamek, a w sumie to forteca, no nie jest zbytnio wielka, a pochodzi ona z XVI wieku. Strasznie tutaj wieje, a do zamku jest kolejka, ponieważ w środku może być tylko ograniczona liczba osób, ponieważ zamek jest bardzo mały, także nie wiem, czy warto czekać. W środku jest małe muzeum, a tutaj już widok na miasto i na stary kościół. I oczywiście piękna woda turkusowa. I to jest właśnie ten stary, oryginalny, kamienny most prowadzący do zamku. To jest nowy most, piękna woda, piękna pogoda i stara brama z kulami u góry. No, niesamowite widoki. Arrecife. I cóż mogłem powiedzieć? Po prostu elegancko. Piękna woda, piękny kolor wody. No i wspaniała pogoda się zrobiła, chociaż rano miałem wątpliwości, czy coś dzisiaj z tego jeszcze będzie. Po prostu kawałek historii, kawałek XVI-wiecznej historii z Wysp Kanaryjskich. No tak to właśnie wygląda. A zaraz to już jest, to jest most. Tutaj mamy już promenadę i stary kościółek San Ginés z XVII wieku. A to w dalszym ciągu promenada. A to już miejsce, w którym byłem wczoraj, czyli mała zatoka z żaglówkami, a po drugiej stronie mnóstwo małych restauracji. A w tym miejscu niesamowita ciekawostka, czyli szkielet wieloryba. Pytanie, czy autentyczny, a może to tylko makieta. No, nie wiem, ale jest potężny. Jest i paszcza. Jest godzina 13 i zrobiło się gorąco jak w piekle. Ja miałem teraz chęć na jakiś wulkan, ale nie wiem, czy to jest sens. Zobaczmy, może się przejadę w stronę małego wulkanu, który jest tutaj niedaleko miasta. Piętnaście minut autobusem jestem w miejscowości Taichi i ja myślałem, że ten wulkan jest malutki, a to jest taki gigant. O kurczę, spójrzcie tylko, jaki to jest wielki wulkan.
Czy ja tam w ogóle wejdę? Nie wiem. Ale na początek muszę znaleźć jakiś sklep z wodą. Wielki wulkan. Gdzieś na górze leci samolot. I tutaj białe miasteczka. Niesamowicie pustynny i wulkaniczny krajobraz. No wygląda to po prostu czysta harmonia z naturą. Lepiej być nie może. Czyli tak jak powinno być. Ale to jest miazga. Niesamowicie wulkaniczne i pustynne miejsce. No po prostu brak słów. Przepiękny krajobraz. O, są i głazy. Głazy z lawy. A tutaj widzimy właśnie jeden z poziomów. Z poziomów lawy, która się wylewała z wulkanu. Są tam jakieś małe mikrojaskinie. Ścieżka prowadzi tędy. Tutaj już kolejne warstwy lawy. Ja musiałem zawrócić, by tam się nie dało wejść, więc będę teraz próbował z drugiej strony. Tędy. W drogę. No nieźle, ale tutaj ostro grzeje, bo w tym miejscu nie ma wiatru. Kolejna panorama, kolejna bardzo wieczna panorama. Czy mnie stąd zdmuchnie? Mam nadzieję, że nie. Tam już widać ocean i na środku, na horyzoncie olbrzymi Grand Hotel. Jest właśnie Arrecife. Są strzałki, czyli ok, ale spójrzcie tutaj. Bardzo ciekawe miejsce. No, coś dla fanów geologii. I samoloty latają. A co dopiero tutaj? No spójrzcie, niesamowite miejsce. Jak to wygląda? Widać kolejne warstwy lawy, które się już tutaj osypały. No kurczę, na to liczyłem. Wygląda to, kurczę, naprawdę księżycowo. Ale to jest bajka. No dobra, trzeba iść dalej. Tutaj dołem tędy jest strzałka kolejna na dole. Pierwszy taki duży wulkan, który widziałem, to oczywiście Etna na Sycylii. Ogromna góra i setki kraterów. Później Wezuwiusz. Ale największe wrażenie na mnie zrobił wulkan Nevado de Toluca w Meksyku. Ponad 4000 metrów wysokości, a w środku krateru dwie laguny. Laguna Słońca oraz Laguna Księżyca. No na tej wysokości było ciężko oddychać. Jeden koleś nie dał rady i musieliśmy zawrócić, ale przepiękna wyprawa. Tak coś czuję, że będę się powtarzał, ale no wulkany są wspaniałe. Wspaniale to wygląda. Czy tam można przejść, czy po prostu trzeba iść dalej tędy, naokoło. Jeszcze nie wiem. No wszędzie tutaj ta brązowa ziemia, brązowy pył, ale widoki, kurczę, pierwsza klasa, moi drodzy. No, jest dobrze i to naprawdę dobrze. No cóż mogę powiedzieć, po prostu kosmos tak dla mnie. A i gorąco, jak nie wieje, to naprawdę tutaj grzeje. Tam gdzieś daleko na horyzoncie kolejne wulkany. No, pięknie. No a tutaj przede mną, już Wam pokazuję, jest taki mały krater otoczony kamieniami w kręgu. No, wygląda to ciekawie. Czy tam można zejść? W sumie nie bardzo, ale no taka ciekawostka. Z tego co wiem, to tutaj są jakieś jaskinie także. I teraz nie wiem, czy dobrze widać, ale właśnie tam na dole jest jaskinia. I oto tutaj już krater wulkanu Taichi. Ach, tam na górę wejść? Nie chce mi się. To jest strasznie wysoko jeszcze. A jest niemiłosiernie gorąco już. A to właśnie krater. No, wieje. Czy może bulgocze? Bulgocze? Posłuchajmy. Ból, 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 ból. Tam daleko wspaniały widok. O, jak tutaj wieje. To jest właśnie ten jeden krater. Ale za moimi plecami okazuje się, że jest kolejny. Trochę mniejszy, ale jest. Ciekawe właśnie, co jest tam jeszcze wyżej. Tutaj w sumie idę teraz naokoło. Jest trochę lżejsze podejście, więc myślę, że może się uda. Ale wieje, oj, oj, oj.
Jestem już na samej górze tego wulkanu, a to jest taki silny wiatr, tutaj jest taki porwisty wiatr, że po prostu nie jeździło ostać. Tutaj wszędzie przepiękna panorama, ale no muszę stąd uciekać, bo po prostu zaraz mnie stąd normalnie zdmuchnie i tym razem już nie żartuję. O, znowu wieje, znowu. Och, w końcu cywilizacja, w końcu jakaś cywilizacja. Wszędzie oczywiście naokoło białe domy, a ja chyba zaraz podjadę do miasteczka Nazaret. A wiatr wieje. Nie wszędzie jest pięknie, ale jednak to ma swój niepowtarzalny klimat. Nieprawdaż? 2 minuty autobusem, trochę do podejścia teraz pod górę. Miejscowość Nazaret. Ja myślałem, że wiało wcześniej, nie, to nieprawda. Wieje dopiero tutaj. I pytanie, dlaczego tutaj przyjechałem? No, zaraz wam wszystko pokażę. Miejscowość Nazaret. I jak widzicie to? I widzicie tą posiadłość? Zaraz się wszystko wyjaśni, co to jest. Mały punkt panoramiczny i za chwilkę wchodzimy do środka. A w sumie to ja wchodzę, ale wy razem ze mną. Wstęp 10 euro, a jest to Muzeum Lagomaro, czyli dom Omara Szarifa wykuty w lawie. Oczywiście Omar Szarif był jego właścicielem tylko przez kilka dni, czy przez kilka tygodni, ponieważ przegrał go w karty z poprzednim właścicielem. No cóż, można i tak. Dobra, wchodzimy. I jak już widzicie, jest to miejsce, którego absolutnie nie można pominąć, będąc na Lanzarote, ponieważ no, wygląda to już bajecznie, a to dopiero początek, więc zaczynamy wspólnie zwiedzanie. Oczywiście fontanna i mały basen na początku, a za moimi plecami także bar. No, niesamowita sprawa, ale tego się właśnie spodziewałem. Tunel i idziemy do następnej części. Po schodach do góry tędy. I wchodzimy zaraz właśnie już do posiadłości wykutej w lawie. I przyznam się, że z chęcią bym taką posiadłość wygrał w karty. Ale niestety nie jestem szulerem i nie potrafię grać. To jest mały problem w tym wszystkim. No, widoki pierwsza klasa. Bajecznie, wprost bajecznie. Tutaj jest mały bar, ale nikt nie obsługuje. Za to dalej do góry wchodzi się schodami. Idziemy. To jest, proszę Państwa, no coś niesamowitego. Tutaj trzeba to miejsce koniecznie odwiedzić. To jest miejsce tak usytuowane, że nie wieje, bo w miasteczku po prostu jest taka wichura, że urywa głowę, ale to jeszcze nie koniec tej przyjemności. Tutaj już jest następne przejście do kolejnych pomieszczeń. No po prostu to jest bajka. Wow, widziałem trochę zdjęć, ale nie spodziewałem się, jak to będzie wyglądać w rzeczywistości. No po prostu coś wspaniałego. Jak taką posiadłość można przegrać w karty? Ech, dziwna sprawa. No tutaj proszę, pani modelka. Jak mówiłem, wstęp kosztuje tylko 10 euro. Żeby zwiedzać tą posiadłość, tutaj gdzieś wyżej jest także muzeum. Kręte schody i tam dosyć fajna modelka, która krzyczała: nie, 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 żadnych zdjęć. Proszę. A z tej strony na dole mały basenik. Ależ to przepięknie wygląda. No naprawdę. Strzał w dziesiątkę. Strzał w dziesiątkę, żeby odwiedzić to miejsce jeszcze dzisiaj. I warto także zobaczyć, jak dom wygląda w środku. To jest kuchnia. Tam już kolejne schody do góry. Jadalnia. I zobaczymy, co tam się dzieje dalej. Sypialnia. No, proszę Państwa. Kolejne pokoje. I kolejne schody do góry. Jest i Omar Szarif, który właśnie przegrywa swoją posiadłość w tym pokoju. Pokój karciany. No w sumie jeden minus tej całej posiadłości jest taki, że w momencie, kiedy się starzejemy, to tutaj mamy bardzo dużo schodów do pokonania, więc to już nie jest
Takie fajne, to jest łazienka. Ale o wiele ciekawsza łazienka jest piętro niżej. No, to jest fajniejsza. Nie wiem jak wy, ale ja bym chciał tutaj koniecznie zamieszkać, chociaż na trochę. I już więcej pomieszczeń nie jest tutaj udostępnionych. No cóż, ale i tak po prostu miejsce niesamowite. Wprost bajkowe. Oszukałem was, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Są tutaj kolejne miejsca do zwiedzania. Na przykład właśnie to. Ciekawe co jest dalej. I teraz za niemowicie jest tutaj podziemny tunel, którym trzeba przejść na drugą stronę właśnie w taki sposób. No to coś niesamowitego wprost. Fantazyjne miejsce, fantazyjne. Można tutaj spokojnie spędzić cały dzień. To już jest chyba wyjście. Ale czy ja powiedziałem, że to już jest koniec? Czy jak zwykle was oszukałem? Tutaj jeszcze jeden ukryty klejnocik. No tutaj jest właśnie taka typowa skała wulkaniczna. Dosyć ciekawa figurka. A z tej strony mamy taras widokowy na basen z fontannami. I mała galeria. To po prostu coś niesamowitego, co zapewne powtarzam cały czas, ale no cóż, nie potrafię się oprzeć. Spójrzmy tutaj na dół. Widok jak z bajki. No trochę cienia, ale co z tego? I w takim miejscu trzeba sobie wypić jedno piwko. Bezalkoholowe oczywiście. Bajka. Ja oczywiście jestem już z powrotem w stolicy wyspy. No cóż, tutaj ładna plaża, zameczek i może spróbujemy odpalić tego drona. Ten upiorny wiatr ma wiać do kiedy? Do wtorku. A ja kiedy wracam? No właśnie we wtorek. A później już bezwieczna pogoda. Co za pech. A zatem w tym układzie chyba trzeba pójść coś zjeść. A gdzie? Właśnie gdzieś tam do centrum. A to stary most. Stary most i dwie kule, a za nim kościół. No i proszę, jest marina i są jachty. A wczoraj to były tylko motorówki, to co wam pokazywałem. I to co warto także odnotować, to fakt, że w mieście jest naprawdę czysto. Nie ma żadnych śmieci, po prostu dbają o porządek. Niedługo już zachód słońca. Tutaj pokazywana wcześniej zatoka z łódkami. A ja faktycznie muszę pójść coś zjeść teraz. I to już tyle w tym odcinku. Myślę, że zobaczyłem sporo i sporo wam pokazałem, a jutro kolejne ciekawe miejsca. Trzeba będzie się przyjechać na drugi koniec wyspy i zobaczycie kolejną bardzo ciekawą atrakcję. Także do zobaczenia w następnych odcinkach z Lanzarote.